Cześć, z tej strony Bartek Śliwa, witam w kolejnym odcinku podcastu EVIC Talks. Dzisiaj poruszymy ciekawy temat z naszym gościem Magdaleną Szymonim, która jest New Business Unit Director w Edge One Solutions. Cześć Magda. Cześć, witajcie. Tematem, którym się dzisiaj zajmiemy, jest problem juniorów na rynku IT, ale zanim do tego przejdziemy, standardowo chciałbym zapytać Cię o Twoją drogę biznesową. Co się wydarzyło, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj? Okej. No Bartku, moja droga biznesowa jest bardzo długa i wyboista i tak naprawdę jeżeli chodzi o rynek IT, to pracuję w tym rynku od kilkunastu lat. Aktualnie pracuję dla Edge One Solutions i zajmuję się rozwojem nowego biznesu w obszarze outsourcingu, kompetencji IT. Wiele lat spędziłam w biznesie, pracowałam dla różnych sektorów i dla różnych branż, na stanowiskach oczywiście sprzedażowych, ale prowadziłam również zespoły sprzedażowe. Stąd jakby tutaj też moja obecność, żeby porozmawiać o tym wyzwaniu, jaki w tej chwili na rynku IT się pojawiło, mianowicie tego problemu związanym z brakiem możliwości zatrudniania tych juniorów, tych kompetencji młodszych na projekty. No właśnie i ten problem, który zaraz będziemy dotykać, to jest kwestia ostatnich 12 miesięcy, ostatnich 2 lat. Jak to wynika, jak to wygląda z Twojego fotela? Wiesz co, tak bardziej czuję niż mierzę to, bo nie mam takiego narzędzia, które pozwoli mi to dokładnie zbadać, ale obserwując rynek ogłoszeń na portalach internetowych, to tak naprawdę od kilku lat liczba ogłoszeń na stanowiska juniorskie maleje. I w ostatnich 2 latach można odczuć taką głęboką tendencję do takiego minimalnego ogłaszania się. Pracodawcy minimalnie ogłaszają swoje zapotrzebowanie na te rynki, na te kompetencje IT. Ponadto moi klienci na co dzień, z którymi pracuję, również coraz rzadziej zgłaszają, że potrzebują osoby, które dopiero startują w tym biznesie. Raczej wszyscy stawiają na osoby doświadczone, na takie, które już pracowały wiele lat na projektach, które są solidnie przygotowane do tego zawodu. No oczywiście jest to też kwestia tak zwanej dojrzałości, nie tylko zawodowej, ale dojrzałości związanej z wiekiem. Okej, to odwołam się do tego Twojego, bardziej to czuję niż wiem, jak śpiewała Steczkowska? Prawdopodobnie. Kukulska? Jedna z nich dwóch. Powiedz mi, z czego to może wynikać? Bo rozumiem, że stan jest taki, że klient mówi, nie chce juniorów nawet za pół ceny. O konsekwencjach zakładam, że porozmawiamy sobie za chwilę. Pytanie, z czego ten problem się Twoim zdaniem bierze? Rynek tak przyspieszył, że wszyscy chcemy na już mieć rezultat. Wszyscy chcemy mieć gotowe produkty, wszyscy chcemy błyszczeć na spotkaniach, które mają odbierać nam projekty, mówić o tym, że osiągnęliśmy w określonym czasie, w określonym budżecie, a nikt nie chce słyszeć o tym, że są różnego rodzaju wyzwania kadrowe, tak? Czyli mamy na projekcie zdecydowanie dużo osób na stanowisku seniorskim, eksperckim, które w pewnym momencie mogą też mieć różne propozycje rynkowe, bo tak jak powiedziałam, jeżeli rynek ruszył, jeżeli te kompetencje stają się znowu bardzo popularne, po tym schyłku po-covidowym zwanym, to możemy się za chwilę spodziewać takiego momentu, że osoby z dużym doświadczeniem będą otrzymywać coraz więcej po prostu potencjalnych propozycji zawodowych. I co się może za chwilę na rynku zadziać? Że powstanie ogromny gap. Myślę, że ten gap już się buduje. Czyli na projektach dominują osoby z bardzo dużym doświadczeniem, mało mamy osób, które zaczynają czy startują w tych obszarach. I co się za chwilę zadziać może? Może się zadziać po prostu katastrofa, bo nie jesteśmy w stanie cały czas pracować określoną grupą osób, która w pewnym momencie też może mieć inne plany co do swojej przyszłości zawodowej. Zapytałeś o juniorów, dlaczego tak myślę, tak czuję. Myślę, że to wynika z tego, że absolutnie nikt nie porusza tego tematu. Mamy fajne rozmowy na temat AI, mamy fajne rozmowy na temat dużych wyzwań związanych z projektami. Świetnie nam się rozmawia o tym, jak możemy wzmocnić naszą organizację, jak możemy sięgać po nowe budżety na projekty, ale nie wiemy, kim to zrobić. Nie jesteśmy w stanie pracować cały czas tym samym zespołem. Ponadto, jeżeli nie uzupełnimy tego diversity związanym z wiekiem, z tym doświadczeniem na projektach, to pamiętajmy, że za chwilę możemy mieć taki status, że będziemy mieć bardzo dojrzałe osoby na projekcie, a będzie nam brakowało tych osób, które będziemy przyuczać czy rozwijać w obszarze tych kompetencji. Co się może stać? To każdy już sobie sam może odpowiedzieć na to pytanie. No tak, za chwilę możemy spotkać się z problemem, w którym mamy już kadrę
która chce, że tak powiem, Dojrzałą. przejść na emeryturę. Tak, dojrzałą. No i ktoś musi wykonywać ich zadania, a Oczywiście. niestety nie, jak dobrze rozumiem, brakuje takiej chęci do przyuczania też tych nowych adeptów. No Bartku, no wszyscy wiemy, że żeby wprowadzić młodą osobę czy nowego pracownika, bo może mówmy o nowych pracownikach, nie stygmatyzujmy młodsze czy starsze, bo to też nie o to chodzi. Każdy kiedyś z nas zaczynał. Dzisiaj potrzeba badiego na projekcie, opiekuna, po prostu seniora, mentora, osoby, która chce się poświęcić, bo umówmy się, to jest poświęcenie, żeby prowadzić nowe zasoby do organizacji i wziąć pełną odpowiedzialność za czas wdrożenia, za czas nauki. No to jest dodatkowa funkcja w organizacji i po pierwsze nie każdy ma talent do tego, żeby uczyć innych. Umówmy się, no jest też takie przekonanie rynkowe, które jest w mojej ocenie bardzo błędne, ale podzielę się, że mówi się o młodych ludziach, że są trudni na projektach, że są nieterminowi. Jest to młode pokolenie, które wymaga wychowania. Bardzo nie lubię tego słowa, ale ja to słyszę. I skąd taka A od opinia? kogo to słyszysz? Od opinii też partnerów, klientów, którzy poruszają na przykład nie tylko w IT sytuacje związane, a mamy juniora, czy mamy nowe osoby w pracy i one się zachowują tak, a nie inaczej. To jest kwestia też moim zdaniem tego badiego, bo odpowiednie przygotowanie seniora, który będzie tym mentorem, będzie tym coachem, czyli będzie prowadził tą młodą osobę, tak, młodą czy nową osobę, musi wziąć odpowiedzialność, musi być przygotowany plan na ten scenariusz. Tego się nie zrobi w miesiąc. Taka osoba nie będzie na siebie zarabiać w miesiąc, 2, 3. Nie możemy deklarować, że w ciągu roku będziemy mieć z takiej osoby, nie wiem, mega mega ekspercką kompetencję, bo to jest niemożliwe, ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, że przy odpowiednim wdrożeniu, z użyciem odpowiednich narzędzi, także sztucznej inteligencji, jesteśmy w stanie dużo szybciej poprowadzić tą osobę do pewnego etapu eksperckiego. Młode osoby wnoszą świeżość na projekty, bo młode osoby są buntownicze, podnoszą status quo. Jakie są konsekwencje tego? Osobom z dużym, większym doświadczeniem może się nieraz pewnie mogą się zdziwić. Stand-upy, które Urazić są ego. po prostu czasami nudne. Tak, prostu. tak. Nagle młoda osoba może pytać nie po to, żeby komuś coś udowodnić, po prostu będzie ciekawa, co z czego wynika i będzie mogła mieć swoją perspektywę. I o to jakby ja wnioskuję, tak, żeby się przyjrzeć temu rynkowi tych młodych ludzi, nowych, którzy mogą wnieść świeżość, energię, naprawdę świetne zaangażowanie. Nie wiem, czy wiesz, że bardzo ciężko jest młodym osobom znaleźć pracę. Nie No mówimy właśnie tu chciałem tylko Cię o IT. zapytać, co się dzieje z tymi absolwentami, To którzy jest kończą trudne. dobrą uczelnię, są przekonani o tym, że 5 lat studiów za mną, jestem naprawdę teraz kozakiem Rambo i mogę wjechać w nowe wyzwania życiowe, no i co? No właśnie, jeżeli mamy takie przekonanie, to już jest na starcie super. Okej. Ale okazuje się, że za mało. Czyli Dlatego brakuje im wiary w siebie. myślę, że na pewno ta wiara spada z każdą rekrutacją lub z brakiem odpowiedzi na zapytanie. Dlatego, że ilość ofert jest ograniczona, tak jak powiedzieliśmy sobie to na początku, a ilość CV spływa po prostu bardzo, bardzo duża ilość CV. CV są pisane przez... AI. Dokładnie, umówmy się, co może z tego wyniknąć? Tylko i wyłącznie kłopot. Myślę, że żaden headhunter nie poświęca swojego cennego czasu na poszukiwanie osób o tak świeżym jeszcze doświadczeniu albo jego braku. No umówmy się, no każdy kiedyś z nas startował. Więc dawanie szansy na takim osobom na rozmowach rekrutacyjnych jest zerowe. Więc frustracja rośnie. Nawet fajne, utalentowane osoby, jeżeli odbijają się od ściany i mają po te 20 kilka lat i chciałyby się usamodzielnić, wyjść z domu rodzinnego, wynająć sobie mieszkanie, nagle się okazuje, że nie są w stanie się utrzymać. Po pierwsze, nikt im nie chce tej pracy dać. Po drugie, budują zaniżone poczucie własnej wartości, popadają na pewno w liczne frustracje, ale też emocjonalne kłopoty, bo to jest duży problem, tak? No bo taki brak wiary, który jest podyktowany tym, nikt mnie nie chce, może budować tak naprawdę niechęć do tego, żeby kontynuować swoją karierę w obszarze IT. No i może być tak, że będą się wycofywać z tego rynku i będą się przekwalifikowywać po to, żeby przeżyć. Po prostu. Żeby być widocznym bez doświadczenia, trzeba użyć magicznych sztuczek. I nie każdy to umie.
Jakie są magiczne sztuczki? No, trzeba być mega aktywnym, nie tylko w sieci, ale na konferencjach. Trzeba docierać do pracodawcy samodzielnie, pokazywać swoje drobne projekty, nie tylko na swoich social mediach, ale też starać się dołączać do różnych grup, do hackathonów. No słuchaj, no to wymaga zaangażowania, tylko umówmy się, nie każdy z nas jest taki. Są bardzo różne charaktery, są różne temperamenty, a są perły, które być może nie mają takiego socjalnego, że tak powiem, zaplecza, które po prostu umie się sprzedać. To nie jest każdemu z nas dane i ta perła może być po prostu niedostrzeżona. Czyli rozumiem, że wcześniej introwertycy byli w stanie załapać fajną robotę w IT, bo było tak zwane ssanie na rynku, a teraz no, oni raczej będą wypierani przez tych ekstrawertyków, którzy mają ten sznyt do tego, żeby gdzieś podejść, zagadać, No od dać tego, coś od od tego siebie. trzeba zacząć, słuchaj. Na pewno trzeba dać się sprawdzić, trzeba dać też sobie pomóc, ale to nie jest też tak, że tylko osoby, które mają ten talent do tego, żeby sprzedawać siebie, no będą się utrzymywały na tych projektach. To trzeba też, prawda, w tym obszarze się rozwijać. To też chciałabym, żebyśmy mieli jasność, że ten po prostu skill set, o którym ty mówisz, jest teraz wymagany i to jest jeden z faktorów sukcesu tak naprawdę, tak? I o tym możemy mówić w tym obszarze. Powiedz mi, jak twoim zdaniem zmienia się teraz rola menadżera? No bo mówimy, że nie rekrutujemy tych juniorów, czyli zakładam, że jednak ten błąd jest po stronie menadżerów i ich niekoniecznie, twoim zdaniem, dobrych decyzji. A Bartek, to chyba nie jest błąd i to chyba nie jest błąd menadżera. I ja bym tutaj trochę tą odpowiedzialność rozszerzyła na taki trend, ale też takie patrzenie całej organizacji, tak? Wiesz co, ja mam takiego klienta, który jakiś czas temu zaczął bardzo mocno podnosić ten temat na zarządzie, tak? Był to temat, który był połączony z szeroko rozumianym diversity. Dotyczył głównie zatrudniania kobiet, ale też poruszył temat młodych adeptów. I pewne rzeczy muszą po prostu być w symbiozie z całą organizacją, tak? Jeżeli organizacja zaczyna nazywać tę kwestię do tak zwanego zarządzania, no to wtedy pojawiają się te HR-owe też możliwości, czyli zbudowanie tych projektów, które mają na celu sprzyjanie zatrudnianiu tam juniorom, stworzenie odpowiedniego zestawu narzędzi dla menadżerów, no bo nagle menadżer, który samoistnie, samozwańczo sobie wymyśli, że on nagle będzie miał 5 juniorów, no to też, umówmy się, musi wziąć 100% odpowiedzialność. Jeżeli tylko i wyłącznie zatrudni tych juniorów, a nie będzie miał na to pomysłu, akceptacji swoich decyzji i czasu na rozpędzenie się, no to polegnie. Więc ja się bardzo mocno bym zdziwiła, gdyby to się samoistnie działo. To musi być po pierwsze proces, to musi być spójne, koherentne z całą organizacją. Musi być na to koncepcja, ale też taka chęć patrzenia na to, że nie widzimy naszej firmy tu i teraz, tylko widzimy za 2, 3, a może 10 lat. Okej. Jak to robicie w Edge'u, że idziecie tą drogą, bo zakładam, że idziecie albo staracie się iść i jako, że jesteście firmą, która dostarcza specjalistów do waszych klientów, zakładam, że macie też jakiś taki element edukacyjny, żeby ten wasz partner biznesowy, klient zrozumiał, że ten junior też jest mu potrzebny, tak? I jak to osiągacie? Jest to na wiele sposobów. Na pewno nie jesteśmy firmą, która stawia w tej chwili na juniorów jako numer 1, ale na pewno w rozmowach biznesowych wplatamy to często w rozmowę z klientem i badamy, dlaczego tak się dzieje, bo klienci po prostu nam do tej pory nie mówili pewnych rzeczy. Jesteśmy też firmą, która ma wiele współpracy wieloletnich, tak? Mamy na pokładzie wielu seniorów, którzy pracują na naszą rzecz, dla naszych partnerów przez wiele lat i też z nimi rozmawiamy w kontekście tego, jak oni by to widzieli, gdyby na przykład zaproponować im tą rolę tego mentora wspierającego, na przykład nowych pracowników, tak? Po trzecie, jest kwestia budżetu na projektach. I bardzo często chcę czy nie chcę, ale jestem zmuszona do rozmawiania na temat pieniędzy. Więc summa summarum kompetencje dojrzalsze są bardzo, no bym powiedziała, no wysokie. Tak? No, to dla menadżera to taka kompetencja odpowiednio kosztuje. Więc zawsze rozmawiając o stawkach, czy rozmawiając o ofertach handlowych, bo chyba od tego też trzeba byłoby zacząć, my w tych ofertach przedstawiamy też wynagrodzenia osób z niższym doświadczeniem i przedstawiamy, jaka jest wartość dodana.
mówimy o tym celowo, żeby pokazać też możliwości, tak? To nie chodzi też o to, żeby jednostkowo zatrudnić tą osobę, która będzie na ten moment tańsza, tylko chodzi o to, jaka jest też perspektywa budowania takiego zróżnicowanego zespołu w oparciu o tą mieszaną ekipę po prostu. Czyli wartością jest też to, że jeśli mamy te zróżnicowanie, to tak jak powiedziałaś chyba jeszcze przed naszą rozmową, ci juniorzy są w stanie challenge'ować ten stan za stany. Pamiętam, kiedyś byłem gościem sam własnego podcastu, akurat Klaudia przeprowadzała. A to ciekawe. Klaudia przeprowadzała ze mną wywiad i pamiętam taką anegdotę, że my bardzo często jesteśmy tak wsiąknięci już w dane środowisko, że czasem nie jesteśmy w stanie dostrzec tego aspektu, który jesteśmy w stanie też w nim poprawić. Bo coś uznajemy za pewnik, a ta młoda osoba przychodząca z zewnątrz, zadając pytania, jest w stanie właśnie wskazać nam na to uwagę, że kurczę, no można już coś zrobić inaczej, lepiej. No to co powiedziałam, niektórzy mówią, że ktoś jest niewychowany, że to są buntownicy, oni podważają to status quo. To nie jest niewychowanie. To jest kwestia, chcą wiedzieć. Ponadto rutyna zabija. No tak. Co nas rozwija? Feedback. Szczególnie ten trudny. Tylko trzeba być na niego otwarty. Więc kwestia menadżera, który będzie gotowy na takiego badiego. Tak? To jest moim zdaniem piękne stanowisko, które można zaadoptować w organizacji, bo uważam, że jest bardzo wiele osób, które do tej pory nie wyłaniały się spośród osób, które są na stanowisku bardziej dojrzalszym, bo nie chciały prowadzić na przykład doświadczonych deweloperów. To jest turbo trudne. Praca z ludźmi jest bardzo wymagająca, ale być może dla osoby, która jest już w organizacji jakiś czas, ma ogromną wiedzę ekspercką, poprowadzenie takiego grona nowych pracowników mogłoby być super motywująca, super doceniająca, ale też pokazująca, jaka jest wartość tego pracownika dla organizacji na przestrzeni następnych kilku lat. Nie każdy chce być menadżerem dojrzałych pracowników. Musimy zahaczyć o ten temat, który jest modny od ostatnich kilku lat, czyli AI. I właśnie jak ten AI wpłynął na juniorów? Bo zakładam, że percepcja klientów może być taka, że mamy doświadczonego pracownika, dopalamy go AI-em i on już teraz robi tyle pracy, jaką wcześniej zrobiłby właśnie sztab juniorów, plus jeszcze jakieś bardziej doświadczone osoby, tak? I zakładam, że to jest kolejny element w tej całej trudnej układance dla tych młodych osób, bo przez kolejny poziom trudności muszą się przebić, tak? Jak do tego podchodzisz? Gdzie jest ten AI? Czy on wspiera tych juniorów, czy raczej jest właśnie tą kolejną przeszkodą? Na ten temat jest mnóstwo opinii. Ja wyrażę swoją. Uważam, że zawsze human in the loop i od tego bym zaczęła. Nigdy narzędzia nie będą pracowały samodzielnie. Jeżeli ktoś tak uważa, no to jest kłopot po prostu. Jeżeli chodzi o używanie narzędzi i otwartość, no to grupa młodych adeptów jest po prostu bardzo otwarta. Tam nie trzeba tłumaczyć, nie trzeba zachęcać, tam jest po prostu zryw ogólny, bo każdy chce pracować w takim nowoczesnym środowisku, tak, w pracy. Ponadto umiejętności stosowania tych narzędzi są przez te młode osoby dużo łatwiejsze. No po prostu to jest normalny rytm, tak, że młodsi chwytają szybciej pewne rzeczy. Tak. Oczywiście pojawiają się głosy na rynku, no ale te narzędzia kosztują, więc ten junior jak popełni błędy, on też kosztują, no to zaraz zaczynamy znowu blokować tą nową grupę i stawiamy na starsze osoby. No a ile jest osób, które nie chcą stosować narzędzi sztucznej inteligencji w organizacjach? Nie mówię to tylko o IT. No i co z tym robimy? Uczymy, czekamy aż... Dalej mamy ten problem? Oczywiście. Czy dalej będą chcieli to robić? A może się zainteresują, a może to się nic nie stanie. Zresztą oboje też wiemy, że coraz więcej firm nie chce rozmawiać na temat AI, no bo mają po prostu nieudane projekty tak, wdrożeniowe. I jakby, no wiesz, nie każdy chce się tutaj chwalić różnymi nieciekawymi historiami, chociaż ja uważam, że to jest świetny materiał do tego, żeby mówić nie w kategorii porażki, tylko to jest świetna lekcja, to jest doświadczenie. I jeżeli juniorom się da te narzędzia, ale od razu mówię, pod kontrolą i naprawdę pod świetnie napisanymi procedurami w organizacji, to jest szansa, że te osoby mogą być bardzo szybko jeszcze lepszymi pracownikami niż osoby, które mają to doświadczenie i mogą mieć swoje
pomysły na to, jak te narzędzia używać lub po prostu robić pewne rzeczy po swojemu, tak. Odważna teza, ale zgadzam się z nią. Magda, na zakończenie zadam Ci pytanie charakterystyczne dla naszego programu. Co w ostatnim czasie Cię zainspirowało? Może to być przeżycie, rozmowa, książka, film. Wiesz co, z takich rzeczy, które mnie osobiście bardzo mocno interesują, to jest samorozwój. Ja jestem na takim etapie szukania takiej ścieżki wyciszania się, ponieważ przebodźcowanie, o którym mówimy, też mnie dotknęło. I jestem, że tak powiem, osobą, która wycisza wszystkie social media. Idzie mi to stosunkowo łatwo. Nie spodziewałam się, że tak łatwo. To znaczy, że muszę znaleźć jeszcze jeden trigger, który pozwoli mnie jeszcze doprowadzić do innego poziomu, takiego uspokojenia się. Bo widzę, że to się stało nie tylko moim problemem. Może to nie jest problemem, to jest po prostu moja obserwacja, tak? Więc inspirują mnie i zachwycają wszystkie osoby, które mówią o tym, że świadomie wybierają nowe życie. Z małą ilością ekranów, z małą ilością bodźców, z naturą. Więc chwytam się każdej wypowiedzi, która mi po prostu powraca moją osobę do natury. Więc to jest takie moje nowe odkrycie. Bardzo trywialne, ale mnie osobiście to mocno pomaga. Super, super. Dzięki za podzielenie się. Dziękuję bardzo. Wam dziękuję za słuchanie i oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku podcastu Wiktox.